Powróćmy jeszcze do Charlottenburga, bo tam mamy możliwość zobaczyć tego, o czym tak naprawdę traktuje film Philippa Bayona, to znaczy o końcu pewnej kultury. Bo rzeczywiście w tę pamiętną noc roku 1900, kiedy kończy się Stary Wiek, zaczyna się nowy, to jest taki moment przesilenia. To jest taki moment, który Bayon będzie bardzo często w swoich filmach próbował scharakteryzować, co się dzieje w sytuacji, kiedy odchodzi jakaś formacja, kiedy odchodzi jeden porządek wartości, kiedy zaczyna się coś nowego. I to nowe też jest czymś enigmatycznym, też jest czymś, co jeszcze nie poddaje się takiemu łatwemu opisowi. Europa, którą przemierza Góralewicz, bo on właśnie w myśl tego tytułu, zgodnie z tym tytułem Na ringach całego świata, on przemierza wraz z nim całą Europę schyłku wieku. Ta Europa to jest Europa dekadencka, to jest Europa schyłkowa, to jest Europa, w której bogate towarzystwo, nudząc się, zażywając narkotyki, obserwując walki zapaśnicze, słuchając śpiewaków operowych, nieustannie potrzebuje nowych inspiracji, tego, co będzie podsycało taką właśnie znudzoną już wszystkim wyobraźnię i wrażliwość. I ta publiczność, ta wyrafinowana publiczność, to będzie również publiczność, która oklaskiwać będzie Góralewicza, ale to jest publiczność wzięta z kina Viscontiego. To właśnie Visconti był piewcą Europy dekadenckiej. Właśnie u Viscontiego znajdziecie Państwo bardzo wiele takich portretów zamożnych, burżuazyjnych obywateli Europy, którzy, czy zbankrutowanych arystokratów, którzy właśnie stanowią symbole tej degradującej się już moralnie, tej właśnie dekadenckiej Europy. Oni są wzięci z Viscontiego, oni są wrzuceni w ten świat Władysława Góralewicza, ale oni są zaczerpnięci jakby zupełnie innej rzeczywistości. A zatem widzicie Państwo, że oprócz tego, że śledzimy historię, którą Bayon nam opowiada, historię jednego bohatera, jeszcze przy okazji, albo można powiedzieć, że to właśnie Góralewicz jest naszym przewodnikiem, jest takim przewodnikiem, dzięki któremu my przemierzamy tę Europę, my widzimy schyłek pewnego porządku, pewnej kultury. I właśnie oprócz tej historii jednostkowej mamy tutaj przede wszystkim taką próbę refleksji o charakterze filozoficznym czy historiozoficznym. Ta refleksja dotyczy właśnie upadku pewnej kultury, odchodzenia pewnego porządku. I w filmie mamy takie zestawienie, które jest zestawieniem symbolicznym. Z jednej strony mamy świat opery. Ten świat opery, który dla Góralewicza jest światem piękna, światem wartości, światem, do którego on aspiruje, ale co do którego nie ma żadnych złudzeń, że nigdy nie stanie się jego częścią. I zobaczycie Państwo w tym filmie wiele jest takich scen, kiedy Góralewicz z zachwytem przygląda się gmachowi opery, kiedy z otwartymi ustami, z płonącymi oczyma przygląda się, przysłuchuje występom operowych śpiewaków. To jest świat wysublimowany, to jest świat tej wyższej kultury, która stanowi właśnie źródło inspiracji, ale też taki niedosiężony ideał z punktu widzenia czy z perspektywy takiego bohatera, jakim jest Góralewicz. Z drugiej strony mamy ten świat sportu, czyli właśnie ten świat zapaśników, ten świat prowincjonalnego cyrku, ten świat rodzącej się masowej rozrywki. Dlatego, że o ile właśnie opera symbolizuje tutaj tę wyższą kulturę, tę kulturę elit, tę kulturę przeznaczoną dla pewnego wąskiego jednak kręgu odbiorczego, to świat sportu, świat, który dopiero powstaje, symbolizuje już narodziny nowego porządku, nowej kultury. To już będzie kultura masowa. To będzie kultura skierowana do wszystkich, którzy w tejże kulturze będą mogli uczestniczyć. To jest jeszcze kinematograf. Jeszcze nie kino, jeszcze nie film, ale właśnie kinematograf, bo w filmie bardzo wyraźnie mówi się o tym, że właśnie ta stara kultura, ta kultura opery, ta kultura wysublimowanych wyższych wartości odchodzi, czy wręcz, jak powiada jeden z bohaterów filmowych, opera umarła dziś w nocy. Mówi się o śmierci pewnej kultury, na to remedium będzie ta kultura masowa, której właśnie sport
w tym wydaniu masowym, czego dowodem są oklaskiwane przez tłumy walki zapaśnicze, i kinematograf, który dopiero się rodzi, który też jeszcze nie wiadomo czym będzie, ale już widzą w nim niektórzy nową formę kultury i oczywiście też możliwość zarobienia łatwych pieniędzy, o czym się w filmie Państwo przekonacie. Ale Bajon nieco komplikuje ten swój wywód. To znaczy, przyglądając się temu zestawieniu, tej dychotomii pomiędzy kulturą wyższą i kulturą masową, musimy dostrzec to, że Bajon próbuje pokazać taką nieoczywistość tej dychotomii. Bo z jednej strony rzeczywiście opera symbolizuje ten wyższy porządek, ten świat elitarnych wartości, ale opera jest czymś sztucznym, jest czymś nieprawdziwym. I Bajon bardzo dyskretnie podsuwa nam takie tropy, pokazując chociażby świat opery poprzez postać tenora Messaliniego, uwielbianego przez kobiety, pełnego męskiego powabu, ale w jednej ze scen, kiedy tenor Messalini wchodzi do swojej garderoby, kiedy wydaje mu się, że jest sam, zdejmuje perukę. Bujne włosy okazują się właśnie peruką, czyli czymś sztucznym, taką maską, którą nakłada się tylko i wyłącznie na użytek publiczności, a pod tą peruką widzimy przerzedzone włosy, widzimy twarz starego, zmęczonego człowieka. I to jest prawda o operze. To jest jedna krótka scena, w której Bajon potrafi pokazać właśnie sztuczność, nieprawdziwość, tą iluzję, którą podzielają z Góralewiczem ci, którzy przychodzą do opery, którzy chcą obcować z innym, lepszym światem. A z drugiej strony mamy ten świat sportu. Ten świat sportu, który wydaje nam się taki czysty. Przynajmniej w tym okresie, o którym film opowiada, nie ma jeszcze takich tropów, które by mówiły, że sport to jest też mechanizm, instytucja, która będzie za chwilę wciągnięta w rozmaite układy gier ideologicznych, politycznych i finansowych. Ale zwróćcie też Państwo uwagę, że oglądając film Bajona, również ten świat sportu nie jawi nam się w sposób taki oczywisty. Bo z jednej strony mamy zapaśników, którzy wychodzą na ring i zdani są tylko i wyłącznie na siłę własnych mięśni. To jest wielka zasługa Bajona, że on wybrał do roli Góralewicza Krzysztofa Majchrzaka z taką, a nie inną fizycznością. Dlatego, że my wierzymy w tego bohatera, wierzymy w to, że on rzeczywiście mógł sięgnąć po te największe nagrody sportowe, że on rzeczywiście mógł wygrywać kolejne walki i odbierać laury ze złotym pasem mistrzowskim włącznie z rąk samego premiera Francji, Clemenceau. Zresztą ta scena w filmie się tutaj znalazła jako jedna z najważniejszych w tej historii Góralewicza, bo Majchrzak prezentuje właśnie taką czystą fizyczność, tą grę mięśni, to wspaniałe umieśnione ciało, które jest ciałem zapaśnika. I kiedy oglądamy Góralewicza na arenach, kiedy oglądamy go na ringach staczającego kolejne walki, my w tę czystość sportu jesteśmy w stanie uwierzyć. Ale z drugiej strony mamy też świadomość tego, że ten sport za chwilę przestanie być czysty. I mamy tego sygnały w filmie. Pojawia się tam taki wątek rywalizacji dwóch właścicieli aren sportowych, z których jeden, próbując wygryźć drugiego z konkurencji, ustawia walki, o czym oczywiście Góralewicz nie ma pojęcia. A więc ten sport też nie będzie tak czysty, jak się to wydawało nie tylko nam, ale również bohaterowi, który chciał po prostu walczyć. I jak widzicie Państwo, u Bajona nic nie jest proste, nic nie jest oczywiste, nic nie jest takie, jak na pozór mogłoby nam się wydawać.